Mam na imię Karolina, mam 27 lat. Obecnie pracuję w szkole podstawowej gimnazjum dla chłopców. To jest szkoła. Mieszkam w Warszawie, pochodzę z Radomia, mam męża, mam 2 cudownych dzieci. Jedno chodzi do szkoły, do zerówki, a drugie do przedszkola. Co do szkoły, to do podstawówki było super, dopóki nie poszłam do gimnazjum. Znaczy generalnie mnie wyrzucili z podstawówki i przenieśli mnie do gimnazjum takiej dla trudnej młodzieży. No i tam też sobie nie dawałam rady. Znaczy nie dawałam, bo strasznie rozrabiałam. O tak. Moje nieobecności sprawiły to, że nie zdałam. Czyli tam chyba 3 razy w zasadzie byłam w jednej klasie. A później to już wiadomo, towarzystwo, ucieczki z lekcji. Chodziłam do supermarketów, do parku. Z moją mamą się nie dogadywałam. Mieliśmy zupełnie inne zdania na moje życie. Poza tym przeprowadziliśmy się bardzo szybko do zupełnie innej dzielnicy, więc to też miało duży wpływ. Tak jakby towarzystwo, tak? No nie ukrywajmy. No i tak się zaczęły moje problemy. Dużo bagarowałam. Też nie zdałam tam. Dużo było rozboi. Znaczy generalnie mi nie udowodnili. 7 albo 8, nieważne, bo to nie ma czym się szczycić, tak? To jest jakaś głupota po prostu. No i tak się stało, że potem na wniosek kuratora dostałam ośrodek szkolno-wychowawczy, a że ten ośrodek było ciężko dla mnie znaleźć, bo to są chyba 3 na terenie Radomia, a poza Radomiem jest ich więcej, ale dużo było tych dzieciaków. No i tak się stało, że trafiłam do pogotowia opiekuńczego. W tym pogotowiu byłam prawie 1,5 roku i była szansa na to, że ja wyjdę z tego pogotowia. Znaleźli mi szkołę z internatem w Pińczowie, ale tam też zupełnie... Znaczy, chcieli mi zrobić kucharkę, tak? No ale ja do kucharki się nie nadawałam wtedy. No i stało się tak, że cofnęli mnie z tej szkoły i z powrotem byłam w pogotowiu. No i tam całą grupą 3 razy uciekliśmy na całe noce. Ale nasza ucieczka trwała prawie po 3 miesiące. No i ale żeby trzeba było z czegoś żyć, no to się kradło, tak? No i tak właśnie wylądowałem w zakładzie poprawczym. Na schronisku było ciężko. Bo tak jakby przystosować się do tych wszystkich reguł, tak, które tam panują, no nie ukrywajmy, która dziewczyna przychodzi skądś tam i musi się dostosować, no to bywało ciężko. Znaczy na tyle, że miałam cały czas raporty karne i musiałam chodzić w takim zielonym uniformku. Nie pamiętam, kiedy założyłam swoje rzeczy. Także tak, przez pierwszy okres było ciężko. Zdecydowanie. I z wychowawcami się kłóciłam. A teraz się przyjaźnimy. To była taka odskocznia od mojego dotychczasowego życia. I dzięki temu nie spędziłam, nie spędziłam swojego życia w zakładzie karnym, tak. Tak jakby wspomagali mnie tutaj i trzymali. Znaczy do tej pory tak jest. Będąc wychowanką, jest taki program, że można jeździć na wolontariat do Domu Pomocy Społecznej. No i ja się podjęłam, zawsze byłam za dziećmi, a tam są dzieciaki niepełnosprawne, więc tak jakby więcej potrzebują naszej miłości i czułości. Znaczy to tak w 2 strony szło, tak? Bo ja mogłam komuś pomóc, a one mi dawały uśmiech za to. No i tak właśnie poznałam mojego męża. Byliśmy ze sobą rok i podjęliśmy decyzję, że trzeba chyba się związać. No i tak właśnie wyszło, że w maju 2007 wyszłam za mąż, a w czerwcu 2007 opuszczałam zakład poprawczy. Więc byłam jedyną wychowanką, która będąc wychowanką wyszła za mąż. No i przy czym mąż też mnie zmobilizował, żebym poszła do szkoły. No i pomalutku, małymi kroczkami skończyłam liceum. Pisałam maturę z brzuchem, bo w ciąży byłam. Córkę rodziłam w czerwcu, a ja w maju pisałam maturę. Więc jeszcze miałam ogórki na stole, na tyle pozwolili mi, żebym jeszcze mogła sobie przegryzać. No tak, i wcale nie żałuję tej decyzji. Także już jednego bączka miałam w domu i mimo tego chodziłam do szkoły. Mój mąż na tyle mi pomagał, że wspierał mnie tutaj. I siedział z małym, kiedy ja mogłam pójść do szkoły. Bywało ciężko i nawet powiem szczerze, że nawet miałem chęć rzucić tą szkołę. No ale niestety, dobrze, że nie rzuciłam, no tak. Mąż mnie tutaj wspierał, mobilizował, także dzięki niemu ukończyłam. I poszłam dalej.
Znaczy ja w zasadzie nie miałem problemu z nauką, tak, bo ja mam dobrą głowę do nauki. O ścisłe, jeśli chodzi rzeczy. Ale generalnie, znaczy nie chciałam chyba, bo to o to chodziło, że nie chciałam tej nauki przyswajać. Poza tym uważałam, że dla mnie to nauka to nie jest dobre wyjście, tylko iść tam powagarować, pobawić się. No i tak to wyglądało. No a teraz żałuję. Ten czas, który teraz spędzam w szkole, poświęciłabym swoim dzieciakom, tak? Przede wszystkim. Znaczy na synu nie wybieram takiej presji, żeby się uczył, ale jest na tyle ambitny chłopczyk, że tak jakby, no wie, że trzeba się uczyć, tak? Znaczy nie ukrywam, że moje dzieci wiedzą, że byłam w zakładzie poprawczym. Wiedzą od samego początku. Jak idziemy do szkoły, to mój synek, o mamusiu, byłaś tam. Tak, syneczku, byłam tam, a to jest tak mniej więcej przy zakładzie ta szkoła. Także on wie i wie, jakie mama tam mniej więcej błędy popełniła też o tą szkołę. Także staramy się mu wpoić, żeby chodził. Także nauka jest jednak potrzebna do życia.